Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na test Waszych kosmetycznych hitów makijażowych i pielęgnacyjnych. Słuchajcie, pod ostatnimi petardzionkami po prostu wybuch w komentarzach poleceń Skintry. Pytałam Was o tą Skintrę i nie spodziewałam się, że tyle osób ją używa i ją poleca i po prostu było tego masa, więc to się nie mogło skończyć inaczej. Musiałam ją przetestować i dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy ze sklepem cosibella.pl. Dostałam jakiś czas temu te Wasze hitowe, ulubione produkty i testowałam je jakiś czas, więc dzisiaj powiem Wam, co używałam i jak mi się sprawdziło, ale też będziemy testować sobie koloróweczkę oczywiście. Mam Wasze polecajki, zarówno z komentarzy, z postów, w których pytałam Was o polecenia, jak i jakieś takie inne polecajki, które zapisywałam sobie, kiedy po prostu przy jakimś randomowym filmie coś mi polecaliście. Ja mam taki folder w komputerze, gdzie takie polecenia widzę, coś takiego. I tam sobie zapisuję to, co mnie gdzieś tam zainteresuje, gdy mi polecicie, i mam taki folder właśnie z takimi polecankami, więc część będzie właśnie z tego posta, część z komentarzy, a część właśnie z takich randomowych z mojego folderu. O, może tak. Będziemy mieć 2 dni testów makijażowych, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania, jeżeli chcecie zobaczyć, czy Wasze hity sprawdziły się u mnie. Lecimy! To zacznijmy sobie od pielęgnacji. Pierwszym produktem, który miałam przyjemność testować, była ta esencja z Beauty of Joseon. I ta esencja składa się w 80% z hydrolatu, z żeńszenia, ale jest tutaj również niacynamid, są prebiotyki, jest alantoina, pantenol, więc oprócz tego, że no jakby tonizuje skórę i przynosi taką, wiecie, równowagę, balans, no to też będzie fajnie nawilżać, łagodzić skórę. Ja w ogóle zauważyłam podczas stosowania tej esencji, że buzia się tak ładnie po jej aplikacji błyszczy. W sensie nie kiedy jest jeszcze mokra, ale właśnie jak się wchłonie. Jestem ciekawa, czy w tym świetle będzie to widać. Jak ją przechylimy, no to zobaczcie, spadnie kropelka. Musimy po prostu potrząsnąć tym opakowaniem, żeby wszystko się, że tak powiem, tutaj zleciało. Nie jest tak, że z tego opakowania nam ten produkt leci. Ja jestem po umyciu twarzy, a że wczoraj używałam serum, które za chwilę Wam pokażę, z retinalem, to jestem trochę ściągnięta. I z przyjemnością, jest od razu po prostu ulga. Tutaj jest jeszcze w składzie adenozyna, ona ma działać przeciwstarzeniowo, ale sama esencja przede wszystkim ma działać antyoksydacyjnie, poprawiać barierę hydrolipidową skóry, też zmniejszać stany zapalne. Ja przede wszystkim pierwsze co to zauważyłam właśnie, że jest ta skóra taka ukojona, zbalansowana, jest przyjemne nawilżenie, nie ma uczucia ściągnięcia i no właśnie używałam wczoraj retinalu i już ta esencja sprawiła, że ja nie mam takiego ściągnięcia, takiego, wiecie, wewnętrznego pieczenia, tak jakby skóry. No nawet w tym świetle też widać, że ona tak delikatnie się mieni. Widzicie? Taki delikatny blask, a tutaj wszystko już jest suche, wchłonięte. Wieczorem jeszcze pod oczy nakładałam sobie to serum pod oczy z Beauty of Joseon, polecany przez Renię. Serum, które zawiera w swoim składzie 10% ekstraktu z żeńszenia, które będzie działać antyoksydacyjnie. Mamy też retinal zamknięty w liposomach, tam nie ma dużego stężenia, ale jest takie wystarczające, żeby troszkę stymulować naszą skórę, działać przeciwzmarszczkowo. Niacynamid, który będzie tutaj wyrównywał koloryt skóry, no i ceramidy i cholesterol, które będą walczyć o naszą barierę hydrolipidową skóry. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale przy niektórych nawilżających kosmetykach jest takie wrażenie, jakby one nic nie robiły, że po prostu wchłaniają się, albo wyparowują, albo się wchłaniają po prostu jak woda i niespecjalnie cokolwiek robią. To jest takie, że podczas aplikacji po prostu czuć, że to siedzi na twarzy. Uwielbiam to uczucie, więc ja na to mówię, że to jest taka bogata konsystencja, że on jest niby lekki, ale podczas aplikacji czuć, że on po prostu fajnie siedzi w okolicy oczu. Bardzo dobrze nawilża skórę, łagodzi jakieś takie, wiecie, podrażnienia delikatne po jakimś tam tarciu, po demakijażu, wiecie, te moje artystyczne rzeczy czasami wymagają ostrego tarcia. Nie wiem jak w kwestii takiej typowo przeciwstarzeniowej, no bo ta okolica pod oczami u mnie wygląda dobrze, również pod kątem opuchnięć, zasinień, więc ja oceniam głównie, jeżeli chodzi o konsystencję, o właściwości nawilżające, kojące, łagodzące i tak dalej, i pod tym kątem bardzo fajnie mi się to sprawdziło. No i przechodzimy do marki Skintra, bardzo przez Was polecanej, bardzo.
Jest to marka własna sklepu Cosibella i głównym jej założeniem jest taka przystępność produktów, ale efekty jak z gabinetu kosmetycznego, tak jakby efekty gabinetowe we własnym domu. Chciałabym wspomnieć o tym, że marka stara się być eko, bo większość, może nie wszystkie, ale większość opakowań to są szklane buteleczki i również część zysków ze sprzedaży tych kosmetyków idzie na sadzenie lasów. Nawet tutaj widzimy na opakowaniu las na zawsze, plus przesyłka zawsze jest zapakowana ekologicznie, nie ma plastiku, jakichś folii bąbelkowych i takich rzeczy, tylko jest po prostu papier, karton taki bardziej surowy, więc ja bardzo na to zwracam uwagę i bardzo propsuję takie podejście. Ale przejdźmy już do samych kosmetyków. Produkt, który mówiłam, że używałam właśnie wczoraj, to jest Liquid Happiness. Jest to serum z retinalem 0,3%. To serum można wprowadzać sobie zarówno na twarz, jak i pod oczy. W składzie, tak jak mówiłam, mamy retinal, mamy skwalan, mamy witaminę E i olej z pestek arbuza i mówi się o retinalu, że jest on 11 razy bardziej skuteczny od retinolu, więc mamy mocniejszą stymulację, ale też łagodniejsze efekty na skórze, bo on nie jest tak mocno drażniący. No widzicie, wczoraj nakładałam to serum i nie mam zaczerwienienia, nie mam jakiegoś podrażnienia, łuszczenia się skóry, więc jest to bardzo przystępny produkt do używania, jeżeli chcemy tą naszą skórę mocniej podstymulować. Ja przede wszystkim widzę różnicę w kwestii przebarwień, w kwestii zaczerwienień skóry, jakieś takie wypryski są bardziej wyciszone, no i właśnie nierówności te kolorystyczne, one mi tutaj bardzo fajnie się rozjaśniają i koloryt skóry bardzo ładnie się ujednolica podczas stosowania tego serum. No i właśnie zapomniałam jeszcze wspomnieć o jakby teksturze, w dotyku ta skóra. Ja borykam się często właśnie z taką mocno wyczuwalną pod palcem teksturą, taką kaszką tak zwaną. Tutaj jak dotykam tych policzków, to one są naprawdę gładkie. Oczywiście jakieś tam delikatne wypryski, stany zapalne gdzieś tam się cały czas pojawiają, ale dużo mi się tutaj mocniej wygładziła ta skóra, właśnie w szczególności na policzkach, także będę używać, póki jeszcze, wiecie, nie ma lata mocnego, to na pewno. Ja Wam dziękuję za polecenie tego kosmetyku. Jest to serum Ceramide Cuddles. Wow, po prostu wow, cudowne serum. No właśnie, nałożę sobie je, bo jeszcze nie kremowałam twarzy. To jest takie delikatne serum w formie mleczka z ceramidami, które cudownie łagodzi, nawilża, koi skórę, działa dosłownie jak plasterek, jak opatrunek na skórę podrażnioną. Cudownie sprawdza się właśnie podczas stosowania retinolów, retinali, ogólnie retinoidów czy kwasów, które trochę tą buzię naszą ściągają, podrażniają i tak dalej. No to jest po prostu cudowne jak plasterek. I w przypadku skór suchych można nakładać go warstwowo, czyli nałożycie sobie jedną warstewkę, potem następną, potem możecie to jeszcze zwieńczyć kremem. W przypadku cer tłustych to może być jedyny produkt do nawilżania, w sensie po prostu może działać jak krem. No nie jest ciężka, nie jest tłusta, jest taka, że to się fajnie wchłania, no ale czuć, że na tej buźce coś takiego przyjemnego siedzi, no nie? Co więcej, to możemy stosować również na jakieś suche partie naszej twarzy. Ciała. Na jakieś suche łokcie, na suche kolana. Ja sobie nałożę troszkę, o dosłownie tyle, tutaj na skórki, bo na tej ręce bardzo często robią mi się takie właśnie suche, szorstkie skórki, szczególnie zimą, kiedy jest zimno. No i od razu tak fajnie zmiękcza. Uwielbiam w ogóle kosmetyki takie wszechstronne, wielozadaniowe, które można na różne sposoby stosować i bardzo mi się podoba właśnie taka wzmianka o tym, że to można stosować nie tylko na twarz. Kolejny hit od Skintry. Ojej, ileż tego poleceń było. Masakra. Oczywiście chodzi o peeling Destructor. Słuchajcie, ja się go bałam, jak w ogóle przeczytałam tą nazwę. To ja się mówię, no nie wiem, czy ja przeżyję takiego destruktora. Ten peeling można ogólnie trzymać na skórze tak maksymalnie do 10 minut i ja przy pierwszym użyciu nałożyłam sobie ten peeling na 4 minuty, bo po prostu jakoś tak, wiecie, no bałam się, że za mocno, za agresywnie, że tak powiem, zareaguje moja skóra, bo jest niby tłusta, więc mogłabym potrzymać dłużej, ale jest też wrażliwa, bo widzicie, dotykam i ona się czerwieni. I słuchajcie, był akurat taki moment, gdzie bardzo mocno tutaj wywaliło mi takie bardzo duże, mega bolesne stany zapalne w tym miejscu. I jedna aplikacja tego
sprawiła, że to się wyciszyło. Tu widzicie te dwie kropki, to jest wszystko, co zostało z tych wielkich guzów bolesnych, stanów zapalnych. Teraz nic mnie nie boli, wystarczyła jedna aplikacja i mi się wyciszyły te zmiany. I ja po prostu od razu się zakochałam w tym produkcie. Chciałabym Wam może zaktualizować efekty po jakimś takim dłuższym czasie stosowania, ale ja już widzę, że to będzie hit. No buźka jest po prostu wygładzona, stany zapalne, wszystko się po prostu pięknie pogoiło. Możemy nakładać również ten kosmetyk na ciało i to też bardzo mi się podoba, że mam jeden peeling do wszystkiego. Będę używać i na pewno dam Wam update po takim dłuższym czasie stosowania, ale myślę, że to jest absolutny hicior. Ogólnie poleceń z Kintry było więcej tych produktów, ale wiecie, też nie wszystko naraz, bo można by było się pogubić jakby w tym, co przynosi rezultat na skórze. Także pewnie za jakiś czas chętnie sobie wypróbuję jeszcze inne produkty, więc piszcie, co warto jeszcze testować, a my przechodzimy do testu na żywo produktów do makijażu. Zaczniemy sobie od testów tych pudrów z Paese. Na twarzy mam już podkład i postanowiłam sprawdzić ten puder na takim troszkę cięższym podkładzie i wybrałam ten ze Stars, a pod oczy nałożyłam ten korektor z RMS, taki kremowy, ponieważ on ma mocną tendencję do zbierania się u mnie w zmarszczkach, więc chcę zobaczyć, czy Puff Cloud temu zapobiegnie. Chcę zobaczyć, jaki efekt uzyskam, gdy nałożę puder puszkiem. O, ale gładź się zrobiła. Zobaczcie tu, a tu. No jest różnica, no. Jest ogromna różnica. Jeżeli chodzi o zmarszczki, nie są jakoś specjalnie mocniej podkreślone. Zawsze skóra z makijażem będzie troszeczkę mocniej podkreślała zmarszczki, ale no, dziewczyny, powiem Wam, ja tak wiecie, za pudrami pod oczy to ja tak nie rozumiem, o co Wam chodzi, ale to naprawdę wygląda ładnie. Sprawdzamy sobie puder jęczmienny. Jestem go bardzo ciekawa. I to jest puder na bazie miki i krzemionki. Zawiera 100% naturalnych składników. Mają wygładzać i absorbować sebum. Ale właśnie zobaczcie, jak się rozsmaruje trochę tego pudru, to on dla mnie jest taki, wiecie, trochę błyszczący. Więc mam takiego lekkiego stresa. Tutaj przede wszystkim będzie widać efekt. Czy to się błyszczy, czy się nie błyszczy. Jest wygładzenie. No powiem Wam, że ten pierwszy moment to się trochę wystraszyłam, bo zobaczcie, to się naprawdę błyszczy, ale to się na twarzy tak nie błyszczy. Ale tak wiecie, tak skóra cały czas delikatnie gdzieś tam to światło odbija, w sensie, że nie ma takiej, wiecie, takiej płaskownicy. Co to za nowe słówko znowu w moim słowniku. Następnie testować będziemy cienie w kremie od Lamel Matte Ice i te cienie poleciła mi Agnieszka jakiś czas temu. Aplikujemy bezpośrednio na oko, może tak leciutko tylko przypudruję i nakładamy. Zrobimy sobie takie dzisiaj może lekkie smoky. Bardzo cieniutko, fajnie leży i zobaczcie, że ma dobre krycie. Nakładam naprawdę malutko. Póki co żadnych plam, żadnych wpadek. No i piękny jest ten kolor. Taka chłodna, zgniła zieleń. No piękny kolor, naprawdę. Tutaj sobie ciutkę dołożę, bo na drugim oku wydaje mi się, że krycie jest większe. Jestem bardzo ciekawa, czy się na moich powiekach utrzymają. Z tłustą powieką opadającą to tak różnie bywa. Ale powiem Wam, że są bardzo komfortowe. W ogóle ich nie czuć na oczach i nie kleją się. I ja je najtaniej wyhaczyłam na Allegro po jakieś 15-16 zł. I są też takie bardziej neutralne kolory, bo ja tutaj mam akurat takie, wiecie, crazy, fiolety i róże. O, zobaczcie. Ale są też na przykład bardzo ładne brązy. No i teraz nałożę sobie na to suche cienie. Zacznę sobie paletką Muse i tym odcieniem. I delikatnie gruntuję sobie w zewnętrznym kąciku oko. Cieniuje się też póki co przyjemnie, bo ta powieka się nie klei, więc wiecie, nie ciągnie się, po prostu sunie się gładko jak po, wiecie, zmatowionej skórze. Teraz wezmę sobie paletkę The Frog's Tale i ten zieloniutki. W Muse jest bardzo podobny, ale wiecie, mogę, to sobie zmieniam jak chcę. Tutaj wewnętrzny kącik i przechodzę na powiekę. Pojawiało się bardzo dużo poleceń odnośnie eyelinerów żelowych z Apolki. Ja wzięłam w ogóle najtrudniejszy, jaki można stworzyć, czyli odcień Lime, taki neonowy. W ogóle piękne odcienie są tych eyelinerów. Gramaturowo to jest 8 gramów. Inglot ma 5,5. Mio
też ma 5. Glam Shop ma 4, więc to opakowanko jest naprawdę spore. Eyelinery w zależności od swojej formuły będą lubiły różne pędzelki. Takie bardzo lekkie jak ten, no to będą lepiej się sprawdzały przy wodnistych eyelinerach. A tutaj przy żelowym, no tak trochę ciężko, bo jest za leciutki. Dobra, rozrzedziłam sobie trochę Duralinem, bo próbowałam różnych pędzelków, ale akurat to jest takie miejsce, że tutaj ciężko, wiecie, wykręcić czymś większym i sztywniejszym. No i jak się rozrzedzi, to jest ok. No dobra, z drugiej strony poszło mi znacznie łatwiej i szybciej, ale zdecydowanie to jest taka formuła, że chcemy coś takiego bardzo precyzyjnego zrobić, no to potrzebujemy rozrzedzenia, ale sprawdzę sobie jeszcze oczywiście bez rozrzedzania i lecimy sobie tutaj w zewnętrznym kąciku z czymś. A jakbym wzięła troszkę tego rozrzedzonego, no łatwiej się pracuje. Nie zależy, wiecie, co byśmy chcieli takim eyelinerem zrobić, bo zwykła kreseczka albo wiecie, po prostu na linię wodną nałożyć, to taka formuła jest ok. Ale jak już jakieś takie zawijaski, niezawijaski, to fajnie jest sobie to delikatnie rozrzedzić. To jeszcze tutaj zróbmy. No, rozrzedzonym się troszkę łatwiej pracuje. Więc dajcie mi znać w komentarzu, do czego wy używacie tych eyelinerów. Czy właśnie bardziej do klasycznej kreski, czy na linię wodną, czy właśnie do jakichś takich, wiecie, esów, floresów. No nic, trochę się pobawię i zaraz do was wracam. Okej, coś takiego wymyśliłam. Muszę sprawdzić jeszcze koniecznie ten żelowy eyeliner, nie eyeliner, tylko kredkę od Maxineczki. Ja wybrałam sobie w odcieniu 02 Bronze. Ogólnie spoko, bardzo lubię takie metaliczne kredki. Nie wiem, czy do tego makijażu po prostu będą robiły wow. Póki co, no, maluje się super, bo mięciutko sunie, bardzo ładnie kryje. To, co jeszcze chciałabym na oczach przetestować dzisiaj, to bazę, bardzo często polecaną. Bazę pod tusz do rzęs. Jedne rzęsy wytuszuję sobie może z tej strony. Jedno oko będzie z primerem, drugie bez. Zacznę sobie od tej strony i lecimy z drugiej strony. Świeża doza tuszu. Na razie chyba jakiejś takiej różnicy nie widzę, ale nałożymy sobie drugą warstwę. Ona może być, wiecie, weryfikująca temat. I druga strona. Nie widzę jakoś specjalnie różnicy. No może minimalnie, bardziej jakoś tak pogrubiona. Tu strona z bazą, w sensie tu. Tutaj bez bazy. Chociaż z profilu może troszkę widać. Powiem szczerze, że nie widzę jakiejś znaczącej różnicy. Ok? I ostatnia rzecz, którą mamy do przetestowania, to są te kredki do ust. Również z Brush Up. Ja wzięłam sobie odcień 08 Cool Nude, bo jak go tylko zobaczyłam, po prostu się zakochałam. Kocham takie chłodne odcienie. Wypróbuję sobie dzisiaj na całe usta, żeby móc zobaczyć, jak on się będzie zjadał i tak dalej. I myślę, że do tego makijażu będzie fajnie ten kolor pasował. Jest mięciutka, kremowa, ale też nie za miękka. Można sobie, wiecie, kilkukrotnie w jednym miejscu przejechać i ta konturówka nie robi, wiecie, takich grudek, glutków, nie ściąga się. Ok, mamy gotowy make-up. Sprawdzimy sobie właśnie, jak będą wyglądały te produkty po całym dniu, także widzimy się na podsumowaniu wieczornym. Jestem po 10 godzinach noszenia makijażu. Na pewno widzicie, że mocno się wyświeciłam. Tak się prezentuje makijaż z bliska. Tutaj na szczęście absolutnie nic mi się nie zebrało. Podkład ewidentnie jest utrwalony. Nosiłam dzisiaj czapkę i też widzę, że na czole cały czas makijaż się znajduje, w sensie podkład. No, wyświecenie jest raczej wyraziste. Bywało lepiej. Spróbujmy sobie troszeczkę zebrać tego sebum puszkiem i zobaczymy, jak makijaż wygląda pod spodem, bo wiecie, przy tłustej cerze cały dzień bez poprawek to jest raczej rzadkość. Zobaczcie. Wygląda to całkiem spoko. Oprócz oczywiście tej okolicy tutaj noska wycieranego, to tutaj boczki wyglądają naprawdę dobrze i naturalnie. Okolica pod okiem jest po prostu ideolo. Nic mi się nie zebrało, aż jestem w szoku, a uwierzcie mi, ten korektor u mnie zbiera się bardzo. I zobaczcie, wszystko jest tutaj pod okiem pięknie utrwalone, ale nie jest ciężkie.
nie jest ciężkie, więc powiem wam, ten Puff Cloud chyba się polubimy. Jeśli chodzi o makijaż oka, zobaczcie, że jak zamknę oczy, no to widać może delikatnie, że nawet nie to, że makijaż się zebrał, bo on się kompletnie nie zebrał i bardzo ładnie się utrzymał, ale gdzieś tam jest takie przebicie jaśniejsze powieki, co jest raczej takim naturalnym i normalnym procesem, jeżeli robimy sobie smoky eyes i mamy powiekę opadającą i tłustą. No po prostu w tym miejscu ten ciemny makijaż, ciemny cień będzie troszeczkę nam schodził, więc moim zdaniem taki stan smoky eyes po 10 godzinach noszenia to jest rewelacyjny stan. To jest już takie, powiedzmy, czepianie się, bo zebrać, no nie zebrało mi się nic, wygląda wszystko fantastycznie, więc myślę, że te cienie spokojnie będą się sprawdzały jako baza. Jutro testujemy je solo. Słuchajcie, linia wodna. 10 godzin? Cały czas jest wszystko tutaj na miejscu. Troszkę łzawiła mi ta strona dzisiaj, bo byłam na świeżym powietrzu, a jest śnieg i słońce, to wiecie, ślepłam. I słuchajcie, wszystko się ładnie utrzymało. No i właśnie, to też mi bardzo ładnie utrzymało cienie tutaj w kącikach, nic mi się nie rozpłynęło mimo płaczu, jakby łez od słońca. I ta kredka też bardzo ładnie się utrzymała. Petarda. Jeżeli chodzi o eyeliner, wciąż jest na miejscu, nic się z nim nie stało, nie popękał, nie pokruszył się, nie wygląda jakoś tak, wiecie, kostropato. Wygląda bardzo ładnie. I zobaczcie, jeżeli chodzi o konturówkę, wciąż jest na ustach. Jadłam śniadanie, piłam wodę, jadłam obiad i mamy cały czas trochę tą konturówkę na ustach. Testujemy dzisiaj te pudry na produktach nawilżających. Nałożyłam sobie podkład Natural, który ma takie naturalne i nawilżające wykończenie i korektor Expert, ten rozświetlający z Glamu. Ci, co pisali mi o Puff Cloudzie, możecie dać znać, czy wy używacie puszkiem, czy raczej pędzelkiem. Aplikuję. No ale wygładzenie jest widoczne. Przede wszystkim tutaj się nie odbija nam tak światło, więc też zapadnięcie pod okiem nie jest tak widoczne. Próbujemy więc pudru na całą twarz. Pory się troszeczkę zmniejszyły, tekstura się delikatnie wygładziła, ale mamy ten efekt lekkiego odbijania światła. I próbujemy sobie dzisiaj różowego cienia. Jak widzieliście, nałożyłam dosłownie odrobinę pudru na powiekę. No i próbujemy. Ten kolor jest po prostu piękny. No zobaczcie, piękny kolor. Bardzo fajnie się to też nakłada, blenduje bez najmniejszego problemu. Również ten kolor fajnie wypada. I lecimy z rzęsami. I ja sobie wymyśliłam, że do tych różowych oczu cudownie będą wyglądały czerwone rzęsy. To jest Golden Rose Flash Lash w odcieniu Coral Rose. Zobaczcie, taki kolor. On jest taki troszeczkę rudawy, cyglany. Zobaczmy sobie, czy on będzie tutaj malował w ogóle. Czy on nam wytuszuje jakoś fajnie rzęsy. Bo dużo osób polecało tą maskarę. Mają fajne kolory, takie troszkę mniej spotykane. I bardzo chciałam czerwoną maskarę. I zieloną. Fajnie to wygląda. Jest troszeczkę jednak taki ciemniejszy ten czerwony. I z tej strony używam najpierw bazy z Eveline. Kultowa baza. Przez to, że jest biała, to może nawet nam kolorek fajnie podbić tej maskary. Zobaczymy. Musicie mi napisać, czy zostawiacie ją zawsze do wyschnięcia, czy na taką jeszcze lekko mokrą nakładacie tusz. W tym czasie tutaj wytuszuję sobie drugą warstwę. No i właśnie, jak nakładacie tą bazę białą, to potem nakładacie jedną warstwę tuszu, czy dwie warstwy tuszu. No tutaj przy jednej warstwie już to wygląda całkiem spoko. Prawie tak jak dwie warstwy tutaj. Może minimalnie delikatnie, ale jeszcze nie skończyłam tuszować. I druga warstwa. Już z bliska potrzebuję. I mamy gotowe rzęsy. Zobaczcie, jeszcze mogą być troszkę wilgotne, ale myślę, że widać efekt. To myślę, że z tej strony są mocniej zbudowane, są trochę bardziej wyraziste. No ale bez bazy też dają radę. I lecimy z lip linerem. Bardzo przyjemnie się nią maluje. Jest taka idealnie kremowa. Nie za miękka, że się tak rozwala, ale też nie jest za sucha. Chyba sobie użyję na wierzch. Ej, lali.
Oki, tak się prezentuje skończony mój kosmiczny, różowy makijaż, różowo-różowy. Póki co wszystko wypada super. I pudry, i cień, i maskara, i kredka, ale zobaczymy, jak to się będzie prezentować pod koniec dnia. I po 10 godzinach makijaż prezentuje się w ten sposób. Na pewno widzimy, że trochę się wyświeciłam, ale powiem Wam, że jak na moją tłustą cerę i nawilżający podkład i puder, który nie jest typowo matującym pudrem, to jest to naprawdę dobry wynik. Zobaczmy, jak to się będzie prezentować po ściągnięciu sebum. Właśnie tutaj nic się nie zadziało z podkładem. A to też nie jest taki mój podkład, wiecie, do zadań specjalnych, który nigdy, że tak powiem, nic mi nie robi. Jeżeli chodzi o Puff Cloud pod oczy, słuchajcie, też bardzo ładnie to wygląda, bo no kompletnie nic mi się nie zebrało, ani troszkę. I ta okolica pod okiem nie wygląda sucho. Cały czas wygląda na taką po prostu ładną zdrową, jakbym miała świeżo nałożony makijaż, więc powiem Wam, że również rewelacja. Jeżeli chodzi o cień w kremie, no to już może troszkę widzę tutaj w wewnętrznej części, że coś mi się zebrało, ale powiem Wam, że przez jakieś 8 godzin to nic się nie działo, nie miałam żadnego uczucia lepkości, nie czułam kompletnie tego, że cokolwiek mi się zbiera. Dopiero mam wrażenie właśnie, że teraz zaczyna już coś tam działać, no ale wiecie, no mamy 10 godzin praktycznie makijażu, bez żadnej bazy, tłuste, opadające powieki, więc czego tutaj się spodziewać? Uważam, że to jest bardzo dobry rezultat. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą maskarą, bo jakoś tak, nie wiem, nie liczyłam na to, że ona się będzie jakoś super utrzymywać. Daje ładny efekt na rzęsach, w sensie faktycznie tuszuje te rzęsy i je trochę pogrubia i ten kolor jest widoczny, fajnie go widać. No tutaj może na tle tego różowego makijażu aż tak bardzo ten kolor się nie rzuca, ale on fajnie tuszuje. No i przede wszystkim nic mi się nie odbiło, nic mi się nie pokruszyło, nic mi się nie pozbierało. No i zdecydowanie po tej stronie ten efekt jest mocniejszy, więc ta baza naprawdę robi super robotę przy rzęsach kolorowych. Jeśli chodzi o konturówkę, tu jeszcze odrobinę u góry jej widzimy. Bardzo ładnie się utrzymała, jak na konturówkę, która nie zastyga. Ja się spodziewałam, że będzie utrzymywała się gorzej. Podsumujmy sobie w takim razie Wasze kosmetyczne hity. Jeżeli chodzi o puder jęczmienny, będzie super dla osób, które lubią niewidoczny efekt na skórze i naturalne składy bez talku. Nie będzie to puder, który będzie zniewalająco matowił Was przez cały dzień, ale zmatowi Wam podkład i delikatnie utrwali ten mat i utrwali fajnie makijaż. Puder pod oczy, rewelacja. Oko wygląda przepięknie, cudownie utrwala się nam korektor bez efektu ciężkiej okolicy pod okiem. Naprawdę nie dziwię się, że jest to taki hit, a o tym Puff Cloudzie też po prostu słyszałam od lat i po prostu influencerzy robią ochy i achy i okazuje się, że Wy również robicie ochy i achy i zupełnie to rozumiem. Te cienie w kremie są fantastyczne, utrzymują się bardzo długo, przede wszystkim mega komfortowe na powiece, łatwo się nimi pracuje, no i są super trwałe, więc albo jako baza, albo jako cień solo i w takiej wersji uważam, że sprawdziły się super. Liczę na rozszerzenie gamy kolorystycznej, bo są naprawdę fantastyczne. Maskary kolorowe, trzymam dwie, ale używałam jednej. Uważam, że są to bardzo przyzwoite kolorowe maskary. Gdzieś tam przeczytałam jakąś taką opinię, że tak, no, że tam nie robią jakiegoś szału, ale naprawdę spoko wyglądają na rzęsach, w sensie, że i te rzęsy troszeczkę budują, pogrubiają i ten kolor jest taki fajny, wyrazisty. Ja jestem zadowolona, ja na pewno będę ich używać i przede wszystkim fajnie się utrzymały bez odbijania, osypywania i to jest bardzo ważna kwestia, także jestem jak najbardziej na tak. Jeśli chodzi o bazę, to mam mieszane uczucia, bo u mnie przy czarnej maskarze nie zrobiła jakiegoś super efektu, ale właśnie przy kolorowej była ta różnica, więc fajnie to wyglądało. Na pewno będę przy kolorowych tuszach jej używać, ale myślę, że może ta baza będzie fajna, kiedy właśnie nasze rzęsy są bardzo delikatne, albo króciutkie, albo rzadkie, albo po prostu mamy maskarę, która też nie za wiele na rzęsach robi, wiecie o co chodzi, bo ta, której używam, Panorama, ona naprawdę fajnie buduje objętość, więc po prostu może już ta baza nie jest potrzebna przy takiej maskarze. Może przy jakichś takich właśnie słabszych. Póki co nie ma ocha ani acha. Natomiast och i ach jest przy tej kredce i jest naprawdę świetna. Przepięknie się utrzymuje, jest bardzo komfortowa w używaniu. Chciałabym jeszcze sobie jej poużywać, wiecie, na powiece, sprawdzić ją i zbadać. To gdzieś tam w przyszłości dam Wam jakiś update. No i ten kolor brąz jest... Na pewno będę ją zjeżdżać ostro, bo ja kocham takie metaliczne brązy właśnie gdzieś tam na oku przydymione, więc na pewno będę używała.
bardzo przyjemna kredka. Eyeliner żelowy, no zobaczcie, ten kolor jest po prostu super intensywny. Pięknie się utrzymał przez cały dzień i ten kolor nie wyblakł, nic się z nim nie zrobiło. Bardzo dobrze się to prezentuje. Pracowało się też całkiem spoko, no tak jak mówiłam, na moje potrzeby, na moje wygibasy i na moją, nie wiem, gęstość skóry, powiek, jest to troszeczkę za gęsta formuła, ale totalnie wypaczalne, bo większość eyelinerów i tak muszę troszeczkę rozrzedzać, żeby mi się wygodniej pracowało. Natomiast, no zobaczcie, ten kolor, to jest bardzo trudny kolor do zrobienia, taki neonowy, a on naprawdę wygląda świetnie. Jedyny dla mnie personalnie minus to, że to jest duże opakowanie, to jest 8 gramów. Boję się, że nie jestem w stanie wykorzystać, nie wiem, nawet 10% tego, zanim to zeschnie. Tutaj mamy 6 miesięcy PAO, więc nie za dużo. To już na pewno nie jestem w stanie zużyć pół roku tego eyelinera, ale nawet nie patrząc na PAO, ciężko, wydaje mi się, że będzie zużyć mi po prostu takie duże opakowanie. Wiem, że marketingowo jest to mile widziane, no bo ludzie patrzą, że się opłaca, chociaż one tak wiecie, są dosyć drogie, ale właśnie wydają się drogie, ale właśnie mamy tą sporą gramaturę, więc marketingowo jest spoko, że widzimy, że jest tutaj produktu dużo, ale dla mnie personalnie, dla osoby, która lubi używać świeżych kosmetyków, która lubi kosmetyki zużywać, jest to po prostu duże opakowanie. No i jeżeli chodzi o konturówkę, jest jak najbardziej bardzo spoko, myślę, że zastygająca by się trzymała jeszcze lepiej na ustach, ale ta formuła wydawało mi się, że będzie właśnie dla mnie mech, ale jest spoko, jest naprawdę fajna i to, że nie jest zastygająca, to nie sprawia, że jest kompletnie nietrwała i natychmiastowo znika z ust, bo jak widzimy, coś tam jeszcze na tych ustach po całym dniu bez poprawek jest. Dla mnie najhitowszym hitem z kolorówki myślę, że będą te cienie i puder pod oczy. W kwestii pielęgnacji myślę, że powiedziałam już wszystko, ale jeżeli miałabym wytypować takie moje absolutne hity tego testu i tego odcinka, to zdecydowanie będzie to Peeling Destructor i Serum Ceramide Cuddles. Absolutne hity. Z jednej strony złuszczanie, intensywne wygładzanie, rozjaśnianie przebarwień, z drugiej strony otulenie, złagodzenie, nawilżenie. Cudowne kosmetyki, bardzo polecam Wam je przetestować. Jak macie hitów, po prostu Wasze życiowe perełki, to koniecznie piszcie w komentarzach. Jeżeli mieliście któryś z tych kosmetyków, to również napiszcie, jak się u Was sprawdzają zarówno pielęgnacyjne rzeczy, jak i koloróweczka oczywiście. Jeżeli lubicie takie testy kosmetyczne i polecenia Wasze czy moje, to zostawcie kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!